Pio. Pio, pio. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy, kolejny epizod z cyklu pytania i odpowiedzi, w którym wybieram najciekawsze pytania lub inne komentarze, które Wy zostawiacie pod moimi filmami i się do nich odnoszę. Szybki update w nawiązaniu do mojego poprzedniego filmu na kanale. Poprzedni film kończy się w momencie, gdy robię podmiankę wody w kilku z tych niewielkich zbiorniczków. Jeśli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to jest moja nano galeria. Znajdziecie też w historii moich filmów te, w których pokazywałem, jak aranżowałem każdy z tych poszczególnych zbiorników. Opowiadam nie tylko o tym, co mi wyszło, ale o tym też, co mi nie wyszło. I zaraz po tym, jak urwał się film, mówiąc takim polskim sloganem, jak urwał się film poprzednim razem, to robiłem podmiankę w tym zbiorniku, w tym zbiorniczku, w tym w sumie prawie we wszystkich. Ale to, czego już nie mieliście okazji zobaczyć, to, że przede wszystkim ja to powiem, że usprawniłem, a Wy już ocenicie, czy to jest usprawnienie, czy nie jest usprawnienie. Otóż, jako że walczę tutaj z glonami nitkowatymi, tutaj może nie widać ich w szczególności mocno teraz, ale tutaj w tym ostatnim zbiorniczku widać je bardzo dobrze. I jedną z hipotez, które zacząłem testować, to, że zbyt mocno doświetlałem te zbiorniki, chociaż lampa, która jest na tych zbiorniczkach, moc świecenia to zaledwie 8 W, więc niezbyt dużo. Mimo wszystko wydawało mi się i wciąż mi się wydaje, dopóki ta hipoteza nie zostanie potwierdzona albo obalona, że winne jest światło. Pokazywałem Wam, że zakleiłem nieco izolacją światło, dorzuciłem jeszcze więcej izolacji, w sensie zakleiłem cały środkowy pasek tych diod, które tutaj świecą. No, jest to stary, sprawdzony sposób na to, żeby trochę przygasić światło. Dlaczego? Dlatego, że te lampy, jako że to były budżetowe, tanie lampy, one nie posiadają regulacji mocy świecenia. I teraz rzecz, którą zaobserwowałem, no nie wiem, na ile potwierdzi się to, że to te lampy odpowiadają za pojawienie się glonów, to co zobaczyłem, to wizualnie bardziej podobają mi się te zbiorniki. Nie wiem, na ile odwzorowuję, chociaż patrząc teraz w podgląd tego, co nagrywam, to mniej więcej widzicie właśnie to, co ja widzę, a ja widzę dokładnie to, że te zbiorniki nie są już tak mocno, wręcz rażąco prześwietlane jak wcześniej. Koniec końców, jakby long story short, o wiele bardziej podobają mi się ten zbiorniczek i ten zbiorniczek, właśnie z doklejoną, z zakrytą większą częścią, powiedzmy częścią z połową zakrytych diod. Bardziej mi się podobają te zbiorniczki, gdy to światło nie jest aż tak mocne. Zobaczymy, czy to podziała. Inną rzeczą, którą jeszcze zrobiłem poza nagraniem, to, że zrobiłem przycinkę w tym środkowym zbiorniku. Tylko proszę, nie recenzujcie sposobu, w jaki zrobiłem tę przycinkę. Już miałem mało czasu, więc leciałem po łebkach. Tutaj jak się przyjrzymy, to widzimy, jak Mariusz przycina rośliny. Część zostawił, niektórych nie wyłowił, ale okej, po prostu chciałem to zrobić szybko, bo naprawdę ten duży heniek znajdujący się na drugim planie zaczął już tak dość agresywnie przejmować ten zbiornik. Przeniosłem też ten mały filterek tam z tyłu, z tego zbiornika, który docelowo, on był zakładany jako zbiornik bez filtra i na razie taki pozostanie. Natomiast część z Was zwróciła mi uwagę na to, że być może rzeczywiście warto czyścić częściej te małe filtry. Inni pisali, że w ogóle te małe filtry warto by zamienić na większe filtry. Natomiast to, co chciałem tutaj zaadresować, jeden z problemów to, że wciąż zbiera mi się biofilm. Oczywiście wiem, że biofilm zbiera się w zbiornikach, które jeszcze nie są ustabilizowane. Ja dorzuciłem ten mały filterek, który jest podłączany na USB. On nie ma jakiejś supermocy filtracyjnej, ale
ten malutki wodospadzik, który tutaj leci, delikatnie pomaga ten biofilm jednak rozbijać. To, co zrobiłem, to z tego i ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to 3 samiczki gupików. Tutaj są jeszcze malutkie, hello, są jeszcze malutkie gupiki, kilka sztuk sobie tutaj pływa. 3 samiczki tutaj pływały gupików, przeniosłem je dosłownie 2 apartamenty obok do tego zbiornika, w którym pływa sobie Buddies bengalski, inni mówią Buddies, jeszcze inni mówią Dario. Tylko że Buddies bengalski jest rybką, co prawda drapieżną, bo żywi się tylko mięsnym pokarmem. O, jest. Hello, buddy. Jest tam, ale jest niezwykle... Gdzie on jest? Przed chwilą go miałem. O, tutaj jest. Kurczę, koleżkę bardzo ciężko... O, jest tam, widzicie? Wystaje mu tylko ogonek. Wrzuciłem tutaj 3 samiczki gupików po to, żeby zaczęły może skubać trochę tych glonów. Gupiki też lubią podskubywać glony. To jakby nie jest tak, że one... O, jest. Hej. Hej, koleżko. Hej, kolego. Fajnie, że wpadłeś się zaprezentować szerszemu gronu. Przepiękne są te małe rybki, te buddiesy. I zauważyłem, że jak przysłoniłem lampy, to nieco ładniej wybarwiają się te ryby. W sensie dużo łatwiej jest zobaczyć ich naturalne kolory, ponieważ że tak powiem, przysłoniłem te niebieskie diody, które bardzo takim... No, niebieskie światło też jest swego rodzaju ładne, ale jednak mi trochę nie pasowało i pewnie zdążyliście zauważyć, że dosadziłem tam z tyłu taką dość sporą kępę nurzańca, tylko dlatego, że ten nurzaniec wyciągnąłem z tamtego zbiornika, z 240-litrowego baniaczka, gdzie nurzaniec zaczął powoli przejmować już front akwarium, więc nie chciałem go po prostu wyrzucać albo oddawać komuś, nie miałem czasu. No to tyle, jeżeli chodzi o update jakby Nano Galerii. Zobaczymy, co się z tym wydarzy. Nie omieszkam wspomnieć o tym w jednym z moich przyszłych filmów. Dobra, wracamy do naszego epizodu. Hej, świetne filmiki, dziękuję. Tak mi się podobają, że postanowiłam otworzyć swoje 72-litrowe akwarium, co wiąże się z koniecznością zmiany oświetlenia i tak się zastanawiam, czy jedna taka lampa, jaką masz przy swoim dużym akwarium, wystarczy, czy będzie za duża, czy mógłbyś mi doradzić. Chodzi oczywiście o jedną z tych lamp, to jest Lominie Asta20. W każdym razie znajdziecie link do tej lampy w opisie, w opisie do tego filmu i do każdego mojego filmu, gdzie linkuję całą listę ze sprzętem. Czy taką lampę umieściłbym w 72-litrowym zbiorniku? Z pewnością tak. Zupełnie przypadkiem posiadam na stanie dokładnie 72-litrowy zbiornik. On jest mocno obsadzony nurzańcem, zresztą nurzaniec ma się dobrze, jak widać na załączonym obrazku. I obecnie świeci na tym zbiorniku lampa o nazwie Invital Lumium i to jest lampa, która, jeśli mnie pamięć nie myli, posiada moc zaledwie 15 tudzież 16 watów, więc nie jest to mocna lampa. Ale jeżeli planujesz zbiornik, w którym na przykład chcesz posadzić rośliny niewymagające, łatwe w uprawie, niewymagające dozowania CO2, proszę bardzo, dla Ciebie przykład tego, jak lampa budżetowa, ta lampa ma jedną ważną zaletę. Jest piekielnie tania. W porównaniu oczywiście do innych lamp. Czy będzie działać? Oczywiście, że będzie działać, jeśli tylko dobierzesz rośliny, które nie wymagają dużo światła. Ta lampa ma dokładnie tyle samo watów, ile lampy na moim dużym zbiorniku, o które pytasz. W sensie każda z tamtych lamp ma 16 W. Ta lampa jest skręcona do 60 albo 70%. Jest przy niej taki pilocik, można sobie regulować moc, można przygasić niebieskie albo czerwone albo zielone światełka, więc daje Ci tutaj też jakby większą kontrolę nad tym, jak chcesz doświetlać swoje akwarium. Myślę, że jeśli zastanawiasz się nad tą konkretną lampą, serdecznie Ci ją polecam, ponieważ jeśli miałbym wybierać pomiędzy jedną tą lampą w 72-litrowym zbiorniku, a tamtym Invital Lumią, pewnie wybrałbym to, ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o moje preferencje, ponieważ ta lampa, świecąc bardziej punktowo, daje taki bardzo fajny efekt, kiedy spojrzysz tutaj, daje taki bardzo fajny efekt refleksów
taki trochę motyw rzeczny. Te światło dużo ładniej według mnie załamuje się pod wodą pędzącą pod jakby naporem, pod naciskiem tego, co daje filtr. Jakby wiesz, w którym kierunku idę, ok? Polecam metodę Fatherfish, to taki kanał na YouTube. Ten komentarz pojawił się właśnie pod moim ostatnim filmem, gdy opowiadałem o tym, jak serwisuję, jak pielęgnuję swoje akwaria. Znam kanał Fatherfish, kojarzę tego człowieka, rewelacyjny człowiek, fajny akwarysta, taki powiedziałbym turbo oldschoolowy, więc jeśli nie znacie kanału Fatherfish, wiem, że ten komentarz nie jest pytaniem, więc trochę nie pasuje do formatu, ale chciałem to tutaj wrzucić, żeby zachęcić Was do tego, żebyście sobie rzucili okiem na ojca rybę, tak byśmy chyba dosłownie to przetłumaczyli. Świetny kanał, bardzo doświadczony akwarysta, który ma niezwykle oldschoolowe podejście do prowadzenia low-techowych akwariów, czyli coś, co również mnie jest po drodze. Czym masz przyczepione te bambusy w dużym aqua? Chodzi oczywiście o te bambusy, w sensie tą całą instalację hydroponiczną. Pokazywałem to w jednym z filmie, ale dobra, specjalnie dla Ciebie, ok? Są to tak naprawdę zwykłe kijki bambusowe, które znalazłem gdzieś w Obi. I wszystko to, co zrobiłem, to po pierwsze już na etapie kupowania bambusów upewniłem się, że one są nieco grubsze, na tyle grube, żebym mógł je przewiercić zwykłym kołkiem. I ja tak naprawdę wrzuciłem kołek rozporowy w ścianę, przewierciłem bambus, tylko trzeba uważać, ponieważ jak kupisz za cienkie bambusy, prawdopodobnie w trakcie nawiercania otworu mogą się rozlecieć. I tylko w ten sposób. Zwykłe korki rozporowe, kołki rozporowe, korki, nie wiem, przepraszam, ja nie znam się na budowlance. Po prostu bierzesz śrubę, wywiercasz dziurę, wkładasz je i o, proszę, wiszą. Mam pytanie. Chcę założyć pierwsze akwarium około 50 litrów i dać substrat na podłoże. Po jakim czasie wpuścić rybki? Ile akwarium musi dojrzewać? Chcę również podkreślić, że ryby i rośliny planuję mieć tylko takie, które znoszą niższe temperatury między 16 a 23 stopnie. Z góry dziękuję za pomoc. Powyżej 20 stopni to nie jest taka niska temperatura, ale z tym wpuszczaniem ryb do akwarium to jest... Kurczę, to jest niezwykle ciężki do sprecyzowania wątek, ponieważ tutaj wiele zależy tak naprawdę od tego, jakie to akwarium zaaranżujesz, ile będzie roślin, jaki to będzie substrat, jaka tam będzie filtracja, czy dasz tam już na wejściu jakieś bakterie nitryfikacyjne. Tak naprawdę, gdybym dziś zakładał kompletnie nie mając jakiejś ogromnej wiedzy swoje pierwsze akwarium, dla bezpieczeństwa odczekałbym nawet miesiąc. I wiem, że ktoś Ci chyba odpowiedział tam w komentarzach, żebyś poczekał miesiąc. Ale uwaga, nie chodzi tylko o to, że poczekamy miesiąc, wpuścimy ryby i będzie nam się wydawało, że wszystko jest ok. To moment po tym, a tak naprawdę najbliższe dni i tygodnie po tym, gdy wpuścisz te ryby, będą kluczowe. Ponieważ w momencie, gdy wpuścisz ryby, nawet kiedy zbiornik jest dojrzały, ale zaczniesz karmić ryby, a jako że jesteś początkującym akwarystą, to możesz nie mieć jeszcze takiego nawyku, ile te ryby karmić. Będziesz prawdopodobnie kilka razy co najmniej, a może więcej razy przekarmić te rybki i wtedy nawet dojrzały zbiornik może nie uratować sytuacji. To, co ja bym dziś zrobił, to przede wszystkim nie wpuszczał całej obsady, którą planujesz mieć za jednym razem. Wpuszczałbym pojedynczo rybki, albo po 2-3 sztuki. 50-litrowy zbiornik i tak nie pomieści ogromnej obsady i wtedy obserwować ryby. Jeśli tylko zauważysz jakieś niepokojące zachowanie. Jakie to niepokojące zachowanie? Na przykład, gdy ryby zaczynają pływać bardzo blisko tafli wody. Nie, wyjaśniam, to nie znaczy, że im brakuje powietrza. Prawdopodobnie amoniak zaczyna się wydzielać do słupa wody lub po prostu się tam pojawia i ryba naturalnym odruchem jest, że będzie pływać przy tafli wody. Więc odczekaj im dłużej, tym lepiej. Wpuszczaj obsadę powoli, obserwuj zbiornik i przygotuj sobie ze 2-3 testy kropelkowe na azotany, azotyny, fosforany i amoniak, jeśli chcesz do tego podejść tak podręcznikowo, wzorcowo. Można wiedzieć, ile wynosi Cię prąd za 7 zbiorników. Ja mam jedną 450 i wychodzi 200 zł na miesiąc. Trochę dużo jak dla mnie. Prąd rzeczywiście jest takim smutnym rejonem w obszarze akwarystyki jako hobby, ponieważ jest to coś, w sensie koszty
zużycia energii są czymś, co po prostu trudno ominąć. Nie wiem, ile dokładnie wynosi mnie prąd dla akwariów. Wiem, że posiadając listwy, te inteligentne listwy Wi-Fi, mógłbym w sumie tam w aplikacji pododawać, ile płacę za kilowatogodzinę i aplikacja mi to wyliczy. Ja tego nie robiłem. Rachunki, które płacę za całe mieszkanie, to ostatnio nawet prawie 400 zł, ale mamy dość duże zużycie, jeśli chodzi o płytę indukcyjną, o pralko-suszarkę, więc nie wiem, podejrzewam, że koszt akwariów dochodziłby gdzieś do 30% moich całościowych kosztów życia w mieszkaniu, w którym jestem. Więc reasumując, obstawiam, zdziwiłbym się, gdybym płacił za te 7 zbiorników miesięcznie więcej niż 150 zł. Ale ja robię też pewien myk, który związany jest z tym komentarzem. Bardzo ciekawy kanał stworzyłeś, dziękuję. Trudno się oderwać, dzięki. Zasubskrybowałem, często go śledzę, dzięki. Mam jednak pytanie uzupełniające. W jakich godzinach jest włączone oświetlenie Twoich akwariów? Odpowiedź chyba w tym odcinku nie padła, jedynie czas świecenia. Pozdrawiam. Otóż, żeby nieco zoptymalizować koszty zużycia energii, listwy Wi-Fi, które sterują oświetleniem moich zbiorników oraz grzałkami w niektórych z nich, ustawione są mniej więcej w tych godzinach, w których, uwaga, płacę za prąd mniej. Wybrałem w Tauronie, bo Tauron jest moim dostawcą energii, wybrałem w Tauronie taryfę zmienną, czyli w godzinach dziennych. Nie wiem, w zimie to jest chyba 10, 15, a w lecie te godziny się trochę różnią. Natomiast mniej więcej czas świecenia moich lamp staram się pokrywać z tą tańszą taryfą w ciągu dnia. I zazwyczaj, gdy lampa się zapala, to ona się świeci 7, 7,5, 8 godzin, w zależności od zbiornika. Nie robię czegoś takiego, że po kilku godzinach robię pauzę, bo wiem, że w niektórych poradnikach czy to na forach internetowych polecają, żeby czas świecenia rozbić na dwie fazy, na przykład, nie wiem, 4 godziny, później przerwa 1 czy 2-godzinna i później kolejne kilka godzin. Ja tak nie robię tylko dlatego, że świecę ciągle, między innymi dlatego, że mam wtedy tę tańszą taryfę. W ten sposób optymalizuję po prostu koszty zużycia energii. Oczywiście optymalizuję te koszty również w inny sposób, sięgając po lampy, które po prostu nie zużywają dużo energii, filtry, które są mniejsze, dzięki temu zużywają mniej energii i tak dalej, i tak dalej. I w sumie nie wiem, czy odpowiedziałem w jakich godzinach. To są godziny chyba 10, 17, coś takiego. Dawniej powiedzielibyśmy, że to są godziny sklepowe. Czyli w momencie, gdy wstanę, zjem śniadanie albo drugie śniadanie i gasną w momencie, gdy jestem już po obiadu kolacji. Każdy zbiornik świeci w różnych tam, wiecie, slotach jakby. Te sloty się nie bardzo różnią, ale jest to świecenie ciągłe, zazwyczaj w ciągu dnia. Pierogi może jakieś Blackwater. Sam bym chciał, ale czekam, aż Ty założysz, żeby mieć inspirację. Cwaniaku Ty. Nie ukrywam, planuję zbiornik Blackwater. Nie wiem jeszcze jaki. Nie wiem jeszcze jakiej objętości i co umieszczę w środku. Ale też mnie korci, powiem Ci, przyjacielu, założenie Blackwater. Także bądźmy na łączach. Pewnij się, że subskrybujesz i inni też. Będzie, ale nie mogę powiedzieć, w sensie sam jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. Cześć, mam pytanie. Mam bardzo dużo różnych żwirków ze starych akwariów. Są umyte, wypłukane i wyparzone. Wow! Czy taki żwir też można wsypać nie tylko jako mieszankę z ziemią, ale i na docelowe podłoże? Pozdrawiam. Praktycznie nigdy, albo może nie nigdy, nigdy nie mów nigdy, ale ja bardzo często zachowuję cały substrat, nieważne czy dawałem tam ziemię, żwir, piasek. Najczęściej nie wyrzucam tego podłoża. Oczywiście ono po wyciągnięciu z akwarium po iluś dniach jakby traci te swoje właściwości. Nie ma tam już tych wszystkich makro i mikroelementów, których by potrzebowały rośliny, ale można tego użyć jako taki fajny wypełniacz lub reużywać to samo podłoże w kolejnych zbiornikach. Nie wyparzam tego. Nie pamiętam, żebym to płukał. Może to płuczę czasem? Tutaj już nie wnikam. Zależy od Twoich preferencji. Teoretycznie, według mnie, mojego doświadczenia skromnego po skromnego, gdy reużywałem podłoże w wielu moich zbiornikach, nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. Tylko jak chcesz posadzić w tym podłożu rośliny, to oczywiście warto tam zaaplikować
jakieś mikro i makroelementy, czy to w tabletkach, czy to dozując po prostu nawóz w płynie. Ja też polecam w ogóle to robić, bo obniżamy koszty prowadzenia naszego hobby, bo nie musimy znowu kupować żwirku i znowu kupować substratu. Jest taniej. Czy lepiej? Być może. Jakie rośliny hodujesz metodą hydroponiczną? Bo sam bym zaczął chętnie takie hodować, ale nie wiem, jakie wybrać do moich warunków. Pokazywałem te wszystkie moje rośliny z hydroponiki już w niejednym filmie, także zachęcam Cię do lektury. Natomiast dodam coś, czego nie wiem, nie wiem, czy to już mówiłem, ale tak naprawdę jak zacząłem googlować, jakie rośliny domowe, doniczkowe nadają się do uprawy metodą hydroponiczną, to naprawdę jest tego cholera dużo. Wielkie było moje zdziwienie, gdy jak spojrzałem na kwiaty doniczkowe stojące na parapetach w moim domu albo w innym miejscu, okazało się, że tak naprawdę większość z tych roślin, gdy wyciągniemy je z ziemi, przemyjemy mocno tam pod ciśnieniem korzenie i wsadzimy do akwarium, to one pójdą. Tam część z tych korzeni przegnije na początku, w pierwszych tygodniach, ale roślina po jakimś czasie zacznie wypuszczać te już takie udoskonalone, hydroponiczne, ja to nazywam tak, korzenie, dzięki którym będzie mogła pobierać jakby związki bezpośrednio ze słupa wody. Zrobiłbyś jakąś aranżację 25, prostokątne akwarium, bo nie mam pomysłu. Mam dobrą wiadomość. Śledź uważnie kanał, upewnij się, że subskrybujesz, ponieważ wkrótce te prostokątne, malutkie akwarium, to nie jest 25 litrów, to jest co prawda 21 litrów, ale ono będzie resetowane. I już powolutku kiełkuje mi pomysł, co mógłbym tu dać. Także bądźmy na łączach. Karbo nie zaszkodzi rybom. Chodzi oczywiście o karbo w płynie. Powiem tak, nie zaszkodzi, tylko jeśli będziesz dozował je nie przekraczając optymalnej dawki, o której producent prawdopodobnie pisze na opakowaniu. Super materiał. Dziękuję. Te skalary to mieszańce czy jakieś konkretne? Chodzi o te skalary. Nie mam pojęcia. Wszedłem do sklepu akwarystycznego, zobaczyłem gromadkę tych skalarów i nie pamiętam nawet, czy czytałem na etykiecie, czy tam był podany dokładny gatunek, czy nie. Ale są piękne. Mieszańce, nie mieszańce. Chociaż jak się przyjrzę, to nie wiem, czy to nie jest jakiś konkretny gatunek. Może pozwólmy bardziej doświadczonym akwarystom, może jest tutaj z nami ktoś, kto specjalizuje się w hodowli skalarów i będzie w stanie tylko na podstawie obrazków, które właśnie pokazuję, powiedzieć nam, czy te skalary to jest jakiś konkretny gatunek, czy nie. Nie wiem. Ale to, co wiem na pewno, to to, że one są cholera takie złośliwe, a są takie cwane, no ale jak to skalarki, nie? One zaczepiają siebie nawzajem, ale zaczepiają też na przykład zbrojniki. A co to za listwy zasilające? Wrzucam gdzieś tutaj listwy, z których korzystam. Nie wiem, czy są najlepsze na rynku, ale sprawdzają się dla mnie, a zarządzam nimi, czyli światłami, sterowaniem jakby tymi urządzeniami, które są podpięte pod te listwy z aplikacji Tuya. Mi się sprawdza. Jakie światło polecasz do akwarium kostki 30 litrów do prostych roślin? Jeśli mówimy o prostych roślinach, na przykład do takich low-techowych zbiorników, które ja posiadam, no to mam 3 kostki. Nie wiem, czy mógłbym Ci polecić to światło. Jeżeli masz ograniczony budżet, to te lampy, nie wiem, Mayer-Kruger 8W do 30 wystarczą. Dla mnie byłyby wystarczające. Jeśli masz troszkę większy budżet, to wydaje mi się, że Twinstar 30A albo 30B też będzie naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, fajnym oświetleniem i Twinstary pociągną nawet bardziej wymagające rośliny. A akwarium bez pokrywy. Rybki nie będą wyskakiwać? Będą wyskakiwać. I to jest niestety problem, z którym ja muszę się mierzyć. Wszystkie moje zbiorniki są bez pokrywy nie dlatego, że nie mam na to miejsca, ale dlatego, że preferuję akwaria bez pokrywy, zwłaszcza, że dużo łatwiej instalować mi na nich różne rośliny metodą hydroponiczną. To, co można zrobić, kilka razy zdarzyło mi się, że z tego dużego zbiornika wyskoczyły neonki, chyba 2 razy wyskoczył neonek, jednego uratowałem, drugiego nie. Najczęściej
Zdarza mi się jednak, że to nie ryby wyskakują, a w moim przypadku, przy mojej obsadzie są to krewetki Amano. Zwłaszcza dzieje się to po mniejszych lub większych podmiankach wody. Podejrzewam, że pewnie dlatego, iż krewetki Amano dużo gorzej znoszą nagłe zmiany parametrów wody. To, co można zrobić, jeśli planujesz akwarium bez pokrywy, to nie lać pod sam top. Im więcej miejsca zostawisz niezalanego wodą od góry akwarium, tym rybom na logikę trudniej wyskoczyć, ponieważ ta przestrzeń od krawędzi jest dużo większa. Natomiast to, co w ogóle warto robić, gdy mamy akwarium bez pokrywy, to albo dobierać ryby, które lepiej znoszą albo lekko znoszą podmianki wody, kiedy są wahania parametrów. No i przede wszystkim nie wpuszczać ryb do niestabilnych zbiorników. Pamiętam, że najwięcej uciekinierów i skoczków miałem przy moim pierwszym akwarium, jakie założyłem, ponieważ założyłem je kompletnie wbrew zasadom, wbrew sztuce i nie dziwię się, że ryby nie mogły wytrzymać. Ogólnie rybki będą wyskakiwać, ale to jak często i to czy skutecznie zależy już od sposobu, w jaki poprowadzisz swój zbiornik. Okej, dobra. Jak zwykle przepotężnie Wam dziękuję za to, że dziś byliście ze mną, za każdą jedną aktywność pod moimi filmami, za obejrzenie tego, like, dzwonek, subskrypcja. Wiemy, jak to działa. Wracam wkrótce. Dziękuję każdemu z Was i każdej z Was z osobna za każdą aktywność i wspieranie mnie, stawianie mi kawki tam przez tą opcję kawka dla pierogi, za klikanie linki afiliacyjne w opisach do moich filmów, ponieważ z każdego sprzedanego produktu z linku afiliacyjnego ja dostaję bardzo niewielką, taką prowizję, dzięki czemu każdą złotóweczkę zarobioną na treściach, jakie tworzę, mogę reinwestować w kolejne zbiorniki, w kolejne aranżacje. Dobra, do zobaczenia wkrótce.